Było to, co w kioksu, czego nie było w karate. Ktoś dźgnie nas nożem, jesteśmy ranni, to już nie możemy powiedzieć, że już umieramy, już niech dźga nas drugi, trzeci raz, tylko musimy dalej działać, tak? Ale niech pan uważa, bo on jest niebezpieczny. Ja mówię, no to dziękuję, że mnie ostrzegłeś. Byłem w Rosji, przez jakiś czas. Szkoliłem. No cóż, Rosjanie nie byli wrogiem ani dla NATO, byli partnerem. Szkoliłem też tam z jednostek. Jak była wojna, pojechałem szkolić też do Odessy, właśnie wtedy, kiedy wybuchła wojna. W 2014. W 2014, tak. Dobra, wracamy do tematu. Dobra. Andrzej, wróćmy do tej Krav Magi, która się nagle pojawiła. Ona była takim zestawem sekwencji ruchów na poradzenie sobie z bardzo brutalnymi zachowaniami. Z takim nastawieniem, że walczymy o życie, więc wszystkie chwyty dozwolone, że robimy to nie w wygodnym sportowym stroju, tylko tak jak aktualnie jesteśmy ubrani. Czy możesz coś więcej jeszcze powiedzieć na temat zasad, które temu przyświecały kiedyś? Pierwsza podobała, ćwicząc Krav Magę, to było to, że było kilku na jednego. Tak? Czyli było to, co w kioksu, czego nie było w karate. W jakiejś tak formie było, ale nie było tak rozwinięte. Było w kioksu wiele narzędzi, czyli nóż, broń, kije i tak dalej, łańcuchy. I właśnie Krav Maga to ogarniała, czyli pierwsze założenie Krav Magi to zawsze zakładaj to, że jest kilku agresorów, a nie jest jeden agresor. No bo na Być ulicy... może, że go nie zauważysz. Tak? A więc ćwiczenie też koncentracji, rozglądania się dookoła siebie, czy ten drugi agresor gdzieś nie wyskoczy. Czyli i w tym momencie dalsza część tego ćwiczenia, czyli odpowiednie poruszanie się w walce. Tak? Potem wybieranie wśród tych agresorów, wybieranie kogo trzeba najpierw zaatakować, przed kim się bronić najpierw, potem wybór narzędzi, kto jest bardziej groźny, czy ten z nożem, czy ten z pałką, czy ten z bronią i potem czyli ten etap przed, w trakcie walki, czy ten chaos i po walce konsekwencje. I tak to Krav Maga ogarniała, czyli stwarzała możliwość myślenia kreatywnego własnego, a nie tylko wykonywania procedur, które nam ktoś narzucił. Czyli my musieliśmy myśleć sami o tym, jak walczyć. Dlatego, że nie zadzwonimy do dowódcy, nie wiem, jak to sobie poradzić, nie zadzwonimy do pracodawco, pomóż, bo jakiś mam problem w firmie, tylko sami musimy sobie tutaj poradzić. Czy do trenerze, bo mnie trzech tutaj, jeden ma taki dłuższy trochę nóż niż na treningu i co teraz zrobić, tylko sami musimy sobie radzić. I tego uczy Krav Maga. No właśnie, też te scenariusze były bardzo realne, więc tak jak mówisz, brały pod uwagę to, że widzimy tunelowo przy zagrożeniu, więc trzeba było się po każdej akcji rozejrzeć dookoła i też ją w odpowiedni sposób wykończyć, czyli nie zostajemy w tym miejscu, tylko albo uciekamy, albo już kończymy. Ewentualnie, tak, ja jestem za tym, żeby jak najwięcej ćwiczyć żeby takie treningi były sytuacyjne, dlatego że one budują świadomość tego otoczenia i tej walki rzeczywiście bezpośredniej. Ćwiczymy na sucho, na treningu, ale potem musimy jak najwięcej budować tych scenariuszy. Też na treningu lub wychodzić na zewnątrz i w tych miejscach, których sobie wyobrażamy, że mogliby nas sytuacyjne, czyli na przykład na schodach. Na przykład w autobusie, tak. na przykład w windzie. W momencie, kiedy ktoś nas popycha, a my musimy robić pad na schodach, a nie na sali. A nie, że podstawiamy ręce i nogi do góry, podnosimy, tak jak judo, powiedzmy, co jest prawidłowe, tam, ale u nas już nie. Więc to, żeby tych treningów sytuacyjnych było więcej, to jest lepiej dla nas, bo sobie jakby wyobrażamy tą sytuację, w której ćwiczymy normalnie na sali, czyli w tych dry drillach na sucho. No a jeżeli chodzi o to, co jeszcze ta Krav Maga jakby od początku daje, to odporność psychiczna, co mi się najbardziej zawsze podoba i co jest zbieżne z tym, co ja zawsze robiłem przez całe życie, to jest to, że nie możemy się załamywać, tylko na każdym etapie musimy znaleźć rozwiązanie. Też warto powiedzieć, że to był system stworzony na potrzeby sił zbrojnych Izraela, gdzie służą kobiety, więc on siłą rzeczy nie bazował na sile fizycznej, tylko bardziej na szybkości, zręczności, dynamice. Tak, i na logicznym myśleniu, na rozwiązywaniu, na podjęciu właściwej decyzji właśnie w tej stresie, tak, w tym zagmatwanym jakby otoczeniu.
Dlatego, że czy w tym chaosie walki, dlatego, że przecież jeżeli ktoś dźgnie nas nożem, jesteśmy ranni, to już nie możemy powiedzieć, że już umieramy, już niech dźga nas drugi, trzeci raz, tylko musimy dalej działać, tak? Jeżeli ktoś nas uderzy, albo jesteśmy, nie wiem, już potłuczeni, czy posiniaczeni, czy mamy podbite oko, przecież nadal musimy działać. Krav Maga ogarnia te tematy, żeby właśnie dalej nie stracić jakby głowy, tylko myśleć nad taktyką działania, bo pamiętajmy, że technika jest na samym początku, ale nad nią jest taktyka walki, a nad tą taktyką walki jest scenariusze, czyli życie, czyli to, co rzeczywiście może się zdarzyć. Krav Maga bardzo szybko podnosiła też, mówię z własnego doświadczenia, taki poziom pewności siebie. Że ja dużo umiem, że potrafię sobie poradzić. Bardzo dużo było bardzo przemyślanych ćwiczeń, takich, które pozwalały walczyć. Bardzo dużo było kontrolowanych sparingów. Tak. Nie takich brutalnych, gdzie się komuś coś łamało, no bo zgodnie z tą zasadą paradoksu Kano, nie chodzi o to, żeby coś było brutalne, eliminowało cię z treningów, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej elementów w bezpieczny sposób przećwiczyć. I Oczywiście. to było coś, co dawało moim zdaniem dużą przewagę. Ale teraz cię kontrowersyjnie zapytam, co się stało z tą Krav Magą? Co się Kto stało? jej zęby powyrywał? Nie wszędzie można by zadać to pytanie, co się stało z tą Krav Maga, bo są miejsca, gdzie nadal tą Krav Magę ćwiczy się na bardzo dobrych poziomach, tak? I z takim założeniem, jak ona była na samym początku, tak? Czyli mamy kilku agresorów, mamy bardzo brutalne zajście, brutalny atak, walczymy o swoje życie i życie swoich bliskich, czy ludzi, którzy są w naszym otoczeniu. Że czasami nie można myśleć tak, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Także być może, że ktoś nas bije, bo była taka sytuacja, że ktoś kogoś bił. Jechał chłopak na rowerze, zaatakowali go, zrzucili go z roweru i zaczęli go bić po brzuchu, wszędzie, po żebrach, a on nawet nie wydał żadnego głosu, tylko pozwalał się bić. No, myśląc o tym, że pewnie się nie obroni. No i oni uciekli, ale za chwilę za rogu tam wyszło jakieś tam małżeństwo, którzy podbiegli do niego i oczywiście wezwali pomoc. Był tak poobijany, że ledwo w ogóle uszedł z życiem. Czyli jeszcze chwila by po prostu zginął, wykrwawiłby się wewnętrzne krwotoki i tak dalej. Ale gdyby krzyczał, być może, że ci ludzie szybciej wyszliby za tego rogu i zobaczyli, co się dzieje i tamci by szybciej uciekli. Krzyk też jest obronny. Więc oczywiście, to, że jesteśmy ranni, dostajemy od kogoś, mamy jakiś ból, to znaczy, że już musimy rezygnować z tej walki, że to już jest koniec, tak? No i tu też dochodzimy do tego, że cały ten system Krav Maga, zresztą każdy chyba taki system realnej samoobrony, to nie tylko odpowiednie techniki, ale to również odpowiednie systemy zachowań. Żebym był uważny, żebym idąc ulicą patrzył w szybie wystawowej, czy ktoś za mną nie idzie, czy podchodząc wieczorem do samochodu patrzył w szybę tego samochodu, czy ktoś za mną nie idzie. I cała masa tego typu zachowań. Mam tu takie opowieść. To było na kursie ochrony, który prowadziłem z tymi szybami. I masz rację, trzeba się rozglądać, czasami spojrzeć szybę, czy gdzieś tam ktoś nie czai się, ktoś niebezpieczny, tylko że wszędzie trzeba zachować umiar, tak? Tak. Żeby nie było tak, że idziesz na ulicy i cały czas się patrzysz w górę, w dół, bo można by zwariować, tak? W ten Oczywiście. sposób nawet Krav Maga jakby była uczona, że za każdym razem uderzasz i rozglądasz się, czy kogoś nie ma. Wyobrażasz sobie taką walkę, uderzasz i patrzysz, uderzasz i patrzysz? No nie, no to jest bez sensu. A jednak tak ćwiczyliśmy przez jakiś czas w Krav Madze. Powiem o tym zdarzeniu, jak prowadziłem ten kurs ochrony. Pewna osoba poprosiła mnie o to, żeby porozmawiać na przerwie. Ja mówię, dobra, ale się śpieszymy, więc mów tak szybciutko. No ja siedziałem za biurkiem, tak, to było akurat wyszkolenie strzeleckie, ale na sucho i tak dalej. I teraz podeszła i mówi, bo ja miałem, wie pan, bo ja znam bardzo dużo ludzi tam w wojsku, takich na stanowiskach. Ja mówię, dobra, do rzeczy, o co chodzi. Bo jak ja idę ulicą i patrzę na szybę w sklepach, to widzę, jak mnie obserwuje parę osób. Ja mówię, no to okej, czyli fajnie patrzysz, czyli widzisz te osoby, to co, nie gdzieś tam idziesz i tak dalej, przemieszczasz się, tak? Tak, ale ja przechodzę dalej, a te osoby przychodzą i znowuż ich widzę w tym sklepie, w tej witrynie, ja mówię, przepraszam, znaczy co, osoby te, które widzisz w tej witrynie, w tej szybie, przeskakują z szyby na szybę, tak? No tak, i mnie obserwują i tak dalej. Ale mi to nie jest najgorsze. Najgorsze, jak ktoś przychodzi, idzie z przodu i w okularach, jak mają okulary, to widzę, jak tam kilka osób mnie obserwuje, nie?
Ja mówię, dobrze, a dlaczego mi to mówisz, nie? I powiem tak, i tego uczy Krav Maga. Jak on zaczął mówić, że te osoby przeskakują z szyby na szybę, a siedział do mnie przy biurku bardzo blisko, a ja miałem ręce w ten sposób, to ja mówię, aha, tak mówisz? No to czekaj, ciekawa historia, no to opowiedz mi. I już miałem ręce na wierzchu. Bo ja nie wiedziałem, my nie wiemy, kto się zgłasza na kurs ochrony, tak? Różne osoby, badania robią często dopiero później. Miał schizofrenią. Tak jest, a badania robią dopiero później. I teraz ja już te ręce wyciągnąłem, aha, tak, no dobrze, no to i dlaczego mi to mówisz? A już miałem ręce na wierzchu, gdyby, nie wiem, nóż miał albo cokolwiek, coś sobie ubzdurał. Bo ja panu mówię to dlatego, że te osoby, które ja widzę, będą chciały się z panem skontaktować. I ja chciałem pana ostrzec przed tym. No to ja mówię, to odlot, dosyć duży. To on idzie teraz na pracownika ochrony. Teraz zobacz, jak to jest. Idzie na strzelnicę. I ja muszę z nim strzelać, a on badań nie robił, a ja go nie mogę dyskryminować, tak? A on może się wyprzeć tych słów potem, że do mnie tak powiedział i musieliśmy odbyć to strzelanie, tak samo, nie? Inny przykład to taki, że na sucho na sali ćwiczyliśmy z bronią, tak? Bo na następny dzień jechaliśmy na strzelnicę i było takich dwóch braci bliźniaków. Jeden z nich, jak ja mówiłem, że broń trzeba trzymać przed sobą, lufa przed sobą, nie odwracamy się, jak chcemy jakiś, nie wiemy, jakiś problem mamy, podnosimy rękę i tak dalej. No i tak robimy, daję tam ładują magazynek, ręka do góry, a ta osoba z tym pistoletem odwraca się do innych uczestników, którzy są obok niego. Jakby to było na strzelnicy, tak? Ja mówię, słuchaj, nie odwracaj się, bo tak nie można zrobić na strzelnicy. Trzymaj ten pistolet, ewentualnie podnieś rękę i ja do ciebie podejdę. No dobra, mówię, ładuj, podpinają magazynki, a on znowuż to samo. Ja mówię, słuchaj, mówiłem do ciebie, żebyś tego nie robił. Dobra, przerwa, może jesteście zmęczeni. Okej, poszedłem do swojego kantorka instruktorskiego, puka ktoś do mnie i wchodzi i mówi tak, niech pan na niego nie krzyczy, a to był jego brat, bliźniak, nie? A ja mówię, dlaczego? Bo on jest niebezpieczny, nie? Ja mówię, ale wiesz, ja na niego nie krzyczałem, bo zwracam uwagę, dlatego że zrobiłem przerwę, może jesteście zmęczeni, ale nie powinien zwracać się z tą bronią w tym. Ale niech pan uważa, bo on jest niebezpieczny. Ja mówię, no to dziękuję, że mnie ostrzegłeś. Wyszedł. I za chwilę znowu ktoś puka. Myślałem, że ten sam. Proszę, patrzę, wchodzi ten, który odwracał się, tak? I mówi, co? Mówił do pana, że jestem psychol, tak? Że jestem niebezpieczny. Niech pan mu nie wierzy, to on jest niebezpieczny. I słuchajcie, słuchaj, ja muszę iść z takimi ludźmi na strzelnicę. Więc takie sytuacje się zdarzają. Krav Maga z tym oglądaniem jest bardzo dobrze usytuowana jakby w tych realiach, że walcząc nie możesz przyjąć, że to jest jeden przeciwnik, że to jest kilku, których możesz nie zauważyć i należy się rozglądać. Tylko żeby nie przesadzać. Po prostu. Ale zgodzisz się ze mną, że dużo się zmieniło w tym podejściu Krav Magi, że to już jest inna Krav Maga dzisiaj niż była? Ogólnie świat ewoluuje. Zobacz, co się dzieje. Mamy wojnę w Izraelu, mamy wojnę na Ukrainie, mamy różne tam niebezpieczne rzeczy w Afryce, Chiny, Tajwan i tak dalej. No wszędzie, powiedzmy dawna Jugosławia, nadal coś się tam znowu Kosowo burzy i tak dalej. Nie dogadują się, więc świat się troszeczkę stał taki niebezpieczny, prawda? I teraz, czy ta Krav Maga z lat 20 lat temu, czy 30 lat temu powinna być taka sama jak tutaj? No nie, bo pierwsze filmy z Krav Magi to w ogóle było jak karate. Ja widziałem pierwsze filmy z Krav Magi, to one nie przypominały militarnego raczej systemu. To wszystko ewoluowało w Izraelu, w zależności od sytuacji, jaka im się tam zdarzała. I to samo jest u nas. Nie możemy jakby cały czas ćwiczyć na zasadzie zabierania broni, bo to jest piękne. My ćwiczymy, czyli ja mam własną organizację Krav Magową, my ćwiczymy, szukamy problemów. Czyli jeżeli ty mi zabierasz broń, chcesz mi zabrać broń, to ja ci to kontruję. A ty musisz kontrolować to, co ja kontruję tobie i w ten sposób jest to walka. Tak, tylko chodzi mi o to, że I ewoluujemy. Ona się stała coraz mniej bojowa w wielu przypadkach. Komercyjną się stała. Tak? Bardzo komercyjna, tak? Koszulki, spodnie, już to prawie kimona, tak? Zdawanie na pasy. To jeszcze nic. Jeżeli ja przez wiele lat szkoliłem w Hiszpanii, wiele lat, no nie wiem, 6-7 lat jeździłem do Hiszpanii i tam szkoliłem, to dla mnie był szok, że koszulka Krav Magowa, a spodenki krótkie, tak, i w serduszka, i gwiazdeczki i tak dalej, kolorowe. Mówię, rany boskie, a mówię, no wiesz, Andrzej, u nas jest gorąco. Ja mówię, to zrób czarne spodenki, ale no kurczę, nie kolorowe, tak. Już nie mówię pod względem reklamowym, że ja ich coś na tym treningu robię militarnego, a oni jak to sfilmować i potem puścić na Facebooka, jak oni w takich shortach są, nie, kolorowych. To pomijam to w ogóle rzecz. Powiem ci, że tak, część moich przyjaciół bardzo dobrą robi Krav Magę nadal.
i stara się i zaprasza różne osoby, nie zatrzymuje się tylko, że to jest moja szkoła, mi tego nie wolno, bo tak było, że nie wolno było jakby brać z zewnątrz innych instruktorów, żeby ci coś doradzili, bo nie zgadzał się na to główny szef, powiedzmy, tej federacji. To już się bardzo zmieniło. Tak, i te osoby zapraszają, trzymają poziom, chcą mieć ten poziom cały czas, tak, bo zdają sobie z tego sprawę, że to wszystko się zmienia, a część osób idzie po prostu na łatwiznę, ale oni często tracą tych ludzi, bo ktoś przyjdzie i mówi, ale przecież MMA jest lepsze, ale MMA nie pokrywa tematu z nożem, z maczetą, z jakimiś na przykład takimi działaniami, jak ja we Francji szkoliłem antyterrorystów, no i teraz Andrzejku mówią, dobra, jak nam teraz powiedz, jak bronić się przed osobą, bo nas tak właśnie atakują, że psikają nam gaz w oczy, a potem nożem pchają w brzuch, bo chcą nam zabrać broń, tak, podczas patrolu. Jak teraz się bronić? No właśnie, widzicie, na szczęście ci, co atakują, nie do końca wiedzą, że wiele osób ma kamizelki nożoodporne jeszcze po tym, tak? I dźgają, uciekają, bo tej broni nie zabiorą. Ale jednak próbują. Jak to jest bronić się, kiedy w Anglii nie zaatakował jednym nożem, tylko miał dwa noże, czyli dwa noże w dwóch dłoniach, tak? I zaatakował jednym, to się obronił przed tym jednym, a on go dźgnął drugim. Więc my musimy zmieniać cały czas i taktykę, i technikę, dostosowywać do tych warunków, które tutaj panują, a nie do tego, które było przed 20-30 lat, bo to już jest nieaktualne. Jest część w Izraelu ludzi, którzy cały czas też tworzą, tak, ale jest to taki temat, jak ja byłem w Izraelu ostatnio w 2020 roku, to zauważyłem, że jednak nadal się ćwiczy tą tradycyjną Krav Magę, do przodu to nic nie poszło specjalnie, tak. Na ile twoja się zmieniła przez te lata? Ogólnie Krav Maga? Twoja. Moja? Twoja. Bardzo się zmieniła. W związku z tym dlatego mnie zapraszałem wszędzie, żebym jakby jeżdżę po świecie, po różnych krajach, robię seminaria, egzaminy. Mało tego, powiem tak, że podstawa jaka się zmieniła. Wyobraź sobie, że ja jestem tym masterem, tak? I teraz niech to będzie, że w jakimś tam kraju, nie wiem, w Rumunii, Bułgarii, we Włoszech ćwiczą moi uczniowie i mam swoich instruktorów. I teraz ja mam kurikulum, czyli mam wymagania. W tych wymaganiach na pierwszy stopień mam duszenie z przodu, z boku, z tyłu i tak dalej. Ale w Rumunii nie mają tego problemu, bo tam jest dużo nożowników. Cały czas ich maczetami okładają, czy tam nożami. I oni proszą na Krav Magę, żeby się tego nauczyć, ale oni się tego nie nauczą dopiero w 3-4 roku. Na przykład, bo dopiero kurikulum mówi, że na ten stopień będziesz miał z bronią, albo będziesz miał z maczetą. Więc w mojej organizacji nie ma na przykład kurikulum. Instruktor decyduje o tym, co ma uczyć w danym miejscu, bo tam żyje i tam wie, co ma robić. To jest tak, jak ja byłem ojcem, mam tu kilkoro dzieci, mam dziewczynki i chłopców i wszystkim na święta dałem Barbie, lalkę na prezent. No nie wiem, dziewczyny zadowolone, ale czy chłopcy zadowoleni z Barbie? Raczej nie. I odwrotnie, ja bym dał samochód. Tym daję samochód, tym daję Barbie. Instruktor jest na miejscu. Jedyną rzeczą, którą bardzo pilnujemy, instruktor, który jest na tym miejscu, ma cały czas aktualizować o Krav Magę, przyjeżdżać na szkolenia. Nie wymagamy od niego, nie narzucamy mu, co ma uczyć, ale ma mieć dobry poziom Krav Magi. Ty wyszedłeś od sportów walki, później od systemu, od tego kioksulu, ale jednak w twojej Krav Madze jest bardzo dużo również środków przymusu bezpośredniego i chyba na czele z bronią palną. Bardzo mocno poszedłeś w wyszkolenie strzeleckie. No tak, wykonuję zawód, mam firmę, widzisz, mało też o tym kto wie, bo tak, no Andrzej, to tamto, Krav Maga, ale moja firma szkoleniowa jest od 98 roku. Centrum Szkolenia Bezpieczeństwa Ochrona Taktyka jest w 98 roku zarejestrowana, więc bardzo dawno temu, tak? Nie tam parę lat, nie kilkanaście lat, ale dużo lat. I teraz te techniki interwencyjne, czy wyszkolenie strzeleckie, tak? Czy w ogóle taktyczna praca, czy to będzie w pomieszczeniach zamkniętych, czy w samolotach, czy to będzie przy samochodach i tak dalej. Ja to robię już jakby od lat, od wielu. W związku z tym jest to nieodzowny element jakby pracy, też wykorzystując Krav Magę. Krav Maga jest tylko wykorzystywana do tych jakby elementów. Bo czym się różni Krav Maga taka policyjna od cywilnej, wojskowa od cywilnej, ochrony od cywilnej? Właściwie można by powiedzieć, że jeżeli ja bym cię złapał za szyję, na przykład VIP-a bym złapał za szyję, to ty jako ochroniarz starałbyś się zrobić prawdopodobnie obronę, którą znasz z Krav Magi i byś to zduszenie zdjął, obezwładniłbyś mnie, VIP-a zewakuowalibyście i tak dalej. No więc ta Krav Maga jest ta sama dla ochrony, ale kończy się, Kończenie będzie inne. różni się końcówką. Czyli teraz tak,
policjant będzie obezwładniał, nie będzie zabijał, jak Krav Madze łubudu i jeszcze dobić, tylko będzie obezwładniał, kajtankował. Wojskowy będzie pozyskiwał tą osobę, żeby ją przesłuchać lub ewentualnie musi ją zabić, prawda, jeżeli nie będzie miał wyjścia. Dalej, ochroniarz będzie chciał zabezpieczyć VIP-a, ochronić go, zewakuować, ewentualnie obezwładnić, przekazać służbom, tak, ale ich praca polega na tym, że pracować przy VIP-ie, a nie uganiać się za agresorem. Cywilna zaś, tak mówimy, to jest obrona przed tym, żeby nie dać się pozbawić życia lub żeby nie odnieść jakichś tam ran, szkód na własnym ciele, tak? Czyli chronimy własne zdrowie i życie. Ale to jest ta sama Krav Maga cały czas. Ale są oczywiście elementy, które nie będą w cywilnej Krav Madze pokazywane ze względu na to, że one występują jakby w tych elementach, weźmy na przykład CQB, tak? Czyli walka w pomieszczeniach. No to jeżeli my pokażemy takie, kiedyś ktoś mi tak powiedział, Andrzejku, nie za dużo pokazujesz tych elementów CQB, dlatego że my pracujemy i teraz ten wróg będzie wiedział. No ale nie jestem sam, tak? Ja pokazuję własną pracę, własne kursy. Oczywiście wielu rzeczy nie pokazuję, tych, które są na kursie. I nie ma takich szans, żeby to pokazać. Ale w tym elemencie, kiedy wchodzi żołnierz, tak? Ktokolwiek, do pomieszczenia i tam wchodzi powiedzmy 6, tak? Czy 4 wchodzi 2 osoby na zewnątrz i 1, 3 jest ranna. 1 jest ranna, a 3 już nie żyje, a zespół nadal ma działać. Mało tego, kiedy już musi przeorganizować się to bardzo szybko, wylatują agresorzy. To już nie jest strzelanie do tarczy, która tylko tam stoi, prawda? Tylko muszą dalej reagować. Więc to są te sytuacyjne rzeczy i to właśnie ta Krav Maga jakby w tym momencie jest tam element Krav Magi, czyli tej obrony przed zaborem broni, tak? Przed uderzeniami, przed nożami, przed innymi jakimś tam ogólnie walką. Ale jednak taktyka jest wojskowa, tak? Nie będzie Krav Magową taktyką, bo Krav Maga nie może objąć w żaden sposób elementów wojskowych, tak? Bo wojsko jest wojskiem, a my tylko wykorzystujemy Krav Magę do elementów wojskowych, do elementów policyjnych, do elementów ochrony, tak? Więc powiedzmy tak, że Krav Maga wszędzie się jakby sprawdzi w służbach mundurowych, ale uwaga, nie do końca możemy ją traktować, że była ona tam potrzebna. Ja bym powiedział, że Krav Maga ma bardzo dużo dziur, które trzeba załatać. Jeżeli tego nie załatamy, to będzie źle, ona straci całkowicie na wartości. Jest dużo dziur. No i też musimy mieć taką świadomość, że jeśli mówimy o żołnierzu, to on przede wszystkim działa bronią, a Krav Maga jest dodatkiem, tak? Dokładnie. Jeśli mówimy o policjancie, to też środki przymusu bezpośredniego będą miały pierwszeństwo nad stosowaniem... Oczywiście, ale nie możemy w żaden sposób pomniejszyć oddziaływania Krav Magi w tych wszystkich elementach, które robi i wojskowy, i policjant, czy ochroniarz. Dlatego, że walka jest nieodłącznym elementem wyszkolenia wojskowego, policyjnego czy ochronnego. Ukraina jakby daje też przykład walki w okopach, gdzie ludzie już nie mają amunicji, zacięło się to wszystko i jest walka wręcz bardzo często, prawda? To samo się dzieje u policjanta, który na przykład został zaskoczony i dostaje nożem i teraz dalej musi jednak obezwładnić, ale zanim zrobi tą technikę interwencyjną, musi się pobronić trochę przed tym nożem. Cała masa takich przypadków. No właśnie, mnóstwo jest takich przypadków, więc Krav Maga jest nieodzownym elementem, nie jest najważniejszym, ale jest równoprawnym. Powiem Ci tak, że jestem oczywiście dumny, bo mam podziękowanie z Ministerstwa Obrony naszej tutaj narodowej za mój wkład w szkolenia tutaj w jednostce przygotowań, kiedyś to było Centrum Szkolenia Przygotowań do Misji Zagranicznych, tak? Więc mam podziękowanie z ministerstwa za moją ponad 10-letnią pracę tutaj właśnie na tej jednostce, czy to było przygotowanie do 2., 4. zmiany, do Iraku, czy do Afganistanu, czy dziennikarzy, korespondentów wojennych, którzy tu przechodzą zawsze kursy i dostają ten certyfikat. Co tam było jest napisane, co tam w ogóle było mówione? Andrzej, każdy z nas, który tutaj prowadzi te kursy, wkłada jakąś tą cząstkę, prawda? Tej wiedzy. I nie można wyłączyć, na przykład, że Krav Maga jest najmniej ważna, a na przykład pirotechnika jest ważniejsza, tak? Bo nie wiadomo, co się w życiu zdarzy. To jest jak domino. Ja, jak miałem własny cyrk, to nawet nazwałem cyrk domino,
mamy tych pracowników, mamy reklamowych, mamy dyrektorów, którzy załatwiają te miasta, mamy artystów. Jeżeli wyciągniesz którąś z tych kostek i tego nie będzie, to wszystko się sypie. Bez artyści, bez pracowników, którzy zbudują cyrk, nie wystąpią i odwrotnie, bez artystów też nie będzie cyrku i bez dyrektorów reklamowych, którzy rozdają, nie będzie tych ludzi, którzy do tego cyrku przyjdą. To jest jedna wielka całość, nie? Ja zawsze mówię, widzisz tą rękę, to tylko ręka, tu ręka, tylko ręka, ale razem współdziałamy i jest ta siła, prawda? I to samo trzeba powiedzieć o Krav Madze. Krav Maga jest nieodzownym elementem, ale jeżeli Krav Maga nie weźmie się za siebie, to przestanie być tym elementem. Będą inne systemy militarne, które będą wdrożone jakby do naszych służb mundurowych i wtedy nikt nie będzie sięgał już po nią. To trzeba pilnować. Krav Maga musi być cały czas, po prostu instruktorzy się muszą cały czas szkolić. Wielokrotnie nie mają czasu na to, czasami pieniędzy, ale muszą się szkolić, no bo w jakiś sposób można być dobrym i z duchem czasu tym, co się dzieje na świecie, jak się nie szkoli. No niestety, szkolenia są obowiązkowe. W maju lecę do Irlandii. Gdzie będę uczył? Jak myślisz? W sekcji Krav Maga jakiejś? W szkołach irlandzkich, które mają obowiązkowo, tak jak i u nas, my młode pokolenie Tobie Ojczyzno, projekt, który realizujemy już drugi rok, tak? Może będzie teraz trzeci, czyli to jest jakby wychowanie dla bezpieczeństwa, tak? Edukacja dla bezpieczeństwa, obowiązkowy przedmiot, jak przysposobienie obronne w dawnych czasach. Uczymy młodzież wyszkolenia strzeleckiego w szkołach, uczymy przetrwania, technik przetrwania, uczymy też pomocy medycznej, pola walki, tak? Na manekinach, na wszystkim, żeby mieli jakby wgląd w to, co się może zdarzyć, jak można by ewentualnie pomóc, za co się nie brać. I to samo teraz w Irlandii wprowadzili. Bardzo sensowna idea. A czy możesz powiedzieć o innych Twoich wyjazdach zagranicznych? Gdzie jeszcze miałeś możliwość szkolić? To znaczy tak, no ogólnie to się wyjeżdżało się. Miałem szczęście już jako artysta cyrkowy wyjeżdżać w latach 80., tak? Jakoś ten paszport dziwnie dostałem, może dlatego, że Kiosul trenowałem i jeździłem po tych jednostkach i nie miałem problemu z tym, żeby dostać paszport na cały świat, kiedy inni artyści musieli tutaj w Polsce być cały czas, więc ja jeździłem i byłem w wielu krajach. Natomiast tak, no tak można powiedzieć, że i tu, i tam, wszędzie. I Południowa Afryka, powiedzmy, przyjeżdżają do nas. Byłem często zapraszany tam. Specjalnie chciałem pojechać ze względu bezpieczeństwa, bo jednak był taki moment, kiedy mnie zapraszali, że biali byli napadani, po prostu i mordowani w niesamowity sposób. Jak widziałem zdjęcia, filmy, to coś niesamowitego. Teraz się trochę to uspokoiło, ale nadal jest niebezpieczne oczywiście w tych rejonach. No, kraje europejskie wszystkie i tak dalej, to się jeździ i szkoli. Kogo tam... Powiem tak, ostatnio dostałem propozycję przeszkolenia ochrony pani prezydent Zanzibaru i Tanzanii też, tak? Prezydenta Tanzanii. Przedtem w Watykanie też ludzi z Watykanu przeszkoliłem ochronę prezydenta Ukrainy i tak dalej. Także jakiś tam o tych takich, których mogę powiedzieć, coś tam robiłem. Ogólnie wiele lat szkoliłem tu i tam. Niektórych ja wychodzę z założenia, że owszem, jak mam jakieś kursy i chciałbym, żeby do mnie przyjeżdżali ludzie, a bardziej jeszcze dla nich to robię, żeby oni wiedzieli, że przyjeżdżają do mnie, żeby mieli reklamę, tak? U siebie tam za granicą przyjeżdżają zagraniczni instruktorzy i teraz Andrzejku, my tu przyszliśmy u Ciebie takie szkolenia i chcemy też to pokazać, żeby u nas szanowali i tak dalej, żeby nas widzieli. No to okej, bo jeżeli chodzi o mnie, to ja bym tego nie musiał robić. Wiele rzeczy zrobiliśmy. Ostatnio z Passą, czy Stowarzyszenie Passa, żeśmy podliczyli nasz dorobek z ostatnich tych krótkich lat, niedługich, paru lat, 70 tysięcy ludzi przeszkolonych, tak? Więc bardzo dużo. Ogólnie jak ja jestem, co roku musimy składać jako firma szkoleniowa taki raport, tak? Jakby aktualizować to. Byłem przedwczoraj, no i pani się pyta, no a ile pani Andrzejko w tym roku? 1000 czy coś? Ja mówię, no nie wiem, no po prostu pytam się tak, nie? Znaczy mówię, że niech pani napisze jakąś tam sumę, ale na przykład powiem tak, że w ciągu 2 miesięcy 3000 uczniów szkół średnich. Nie? Zostało przeszkolonych na wypadek wojny. Nie? Także jest to duża suma, jeździ się po tym świecie, szkoli, dużo różnych jednostek, nawet powiem, że niektórzy przyjeżdżali z SES do mnie, ale nie mogli być ujawnieni i tak dalej. Tak? Skąd na szkolenia strzeleckie. Skąd? Z SES. Aha, okej, dobra. Z różnych służb i tak dalej, ale dobra, czy ja jeżdżę tam i szkolę? Rosjan miałeś okazję szkolić? Byłem w Rosji, no przez jakiś czas.
szkoliłem. No cóż, Rosjanie nie byli wrogiem ani dla NATO, byli partnerem. tak. Szkoliłem też tam z jednostek i ze Ale specnazu, ale no cóż, no to powiem tak, że normalni ludzie i tak dalej. To, co się dzisiaj dzieje, moje osobiste zdanie, nie powinno tego być. Każda wojna jest złem. Nigdy nie będę za wojną. Ale myślę, że politycy jednak też powinni troszeczkę pomyśleć, zanim coś zrobią. I każdy wiedział o tym, że z jednej strony, że jeżeli Ukraina będzie chciała być w NATO, czy w Unii Europejskiej pewnie by to nie przeszkadzało, ale w NATO, no to czyli NATO będzie przy granicy Rosji, no to nie wiem, czy ktokolwiek by się zgodził na to, żeby na przykład mamy jakiś tam, nie wiem, z więzienia gangsterów i widzimy, że ktoś chce kupić, ci gangsterzy chcą obok mnie działkę kupić, tak? No to będę się starał namawiać sąsiedzi, ja ich znam, to są gangsterzy, nie sprzedawaj, bo będę miał przerąbane tutaj być może, tak? I tak dalej. Być może na takiej zasadzie powinniśmy się To zastanawiać. bardziej złożona sprawa, bo jeszcze o tym na to nie było mowy przed agresją. Ale pamiętaj, że agresja jest już od 2014 roku. No właśnie o tym mówię. Ja wtedy, jak była wojna, pojechałem szkolić też do Odessy, właśnie wtedy, kiedy wybuchła wojna. W 2014. W 2014, tak. W Odessie szkolić kogo? Wiesz co, no ze względu na to, że właśnie, że szkoliłem w Rosji i tutaj na Ukrainie, to wolałbym nie tego, bo nie wiadomo skąd, jakie niebezpieczeństwo. Ja wykonuję swój zawód, tak? Swój zawód. A powiedz mi, ale nie jestem ani za jedną, ani za drugą stroną. Powiedz tak? mi, jak ty oceniasz, bo jesteś też jednak chyba z nielicznych specjalistów, którzy te doświadczenia z tym rosyjskim specnazem mieli. Jak ty oceniasz ten poziom ich doświadczenia na wtedy? Bo to się dużo mogło zmienić, ale na wtedy. Czy on był taki legendarny, jak czasami widzieliśmy na ich filmach reklamowych? Już ci mówię. Oceniam bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o Rosjan. Oceniam bardzo wysoko. W mediach się często mówiło o grupa Wagnera, kryminaliści, powiedzmy jacyś tam ludzie, nie wiem, psychopaci i tak dalej. Nie zgadzam się z tym. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że ci ludzie często korzystają z takich szkoleń, które kosztują bardzo dużo pieniędzy. Jakieś militarne, prywatne treningi robią i tak dalej. Dużo tych treningów przechodzą, poza tym w własnej grupie też robią dużo szkoleń. Jakby byli tacy źli, to by nie opanowali miast i przekazywali wojskom rosyjskim. Nie zdobywaliby wielu punktów strategicznych, nie kontrolowaliby w Afryce wielu rządów i różnych tam szlaków, powiedzmy tych wydobywania tych powiedzmy diamentów czy ropy i tak dalej, bo z tego jakby Rosja się utrzymuje też. Więc uważam, że są bardzo dobrze wyszkoleni. Poza tym widziałem ich wyszkolenie i uważam, że jest to na najwyższym poziomie. Nie są głupi, cały czas obserwują i wdrażają najnowsze metody, jakie tylko mogą być. Co ich może teraz gubi tym, że nie wygrywają, to zapewne brak współpracy, bo między sobą często dowódcy się nie zgadzają, więc nie ma tej współpracy, koordynacji i tak dalej. Korupcja oczywiście to jak była, jest i będzie, tak samo jak i na Ukrainie. W związku z tym to się tu nie zgrywa. No cóż, z jednej strony wiadomo, że nikt nie powinien napadać na Ukrainę, z drugiej strony powinien pomyśleć o tym, jak będą konsekwencje, będą chcieli być w NATO. Z drugiej strony, czy fajnie by było, jeżeli powiedzmy masz sąsiada, który cały czas cię okrada i tak dalej i czerpie z ciebie jakieś tam zyski, tak, nie pozwala ci się rozwinąć, tak? No to co to za przyjaciel, nie? I to są złożone problemy, tylko że widzisz, co się dzieje teraz na Ukrainie na wojnie. Czy to się skończy krótko? Nie. Czy Rosja padła? Już dawno mówili, że już nie będą mieli rakiet, potem się okazało, że mają jeszcze 3 miliony, potem się okazało, że przystawili cały przemysł na zbrojeniowy i mogą tej amunicji mnóstwo wyprodukować, a my w Europie teraz wczoraj słyszałem, że 1 milion z Europy amunicji, ale na razie to tak 1/3, potem kawałek, do końca roku może dadzą 1 milion sztuk amunicji. Dla Ukrainy przecież tam jest mnóstwo tej amunicji idzie. No więc w jaki sposób Ukraina ma wygrać tę wojnę, nie? Jeżeli rzeczywiście cały Zachód się nie zbierze, ja myślę, że nie powinien walczyć, tylko dogadać się w jakiś sposób, dlatego że mi się wydaje, że samo społeczeństwo w Rosji nie chce wojny. Tak to odbieram. Natomiast oczywiście... Ktoś ich pyta?
może pytany ktoś odpowie, że tak, ja jestem za Putinem, ale jakich powodów on to mówi, to nie wiem, może się boi. Bo jeżeli powie, że przeciwko, to może będzie już nękany, tak? To samo u nas. No, są sondaże i kto mówi, że jest za PiS-em albo za PO, każdy się boi. Więc każdy mówi, tak, jestem za tym i sondaże inne, a real jest zawsze inny, tak? Ludzie się po prostu boją, że mogą jakieś konsekwencje mieć przykrości w pracy i tak dalej. Ale nie zmienia to faktu, że te wnioski, o których mówisz, nie są dla nas optymistyczne i powinniśmy się przygotowywać. Powiem jeszcze inaczej. Weźmy naszą młodzież, którą ćwiczymy. Powiem, że jestem zaskoczony, bo wyszkolenie strzeleckie, pracowałem z nimi na sucho, potem poszli na strzelnicę i na strzelnicę przykładowo tam 70 strzałów, nie, przepraszam, na 80 strzałów, tak, 78 punktów. Średnia była prawie 60. To rewelacja osób, które nie strzelały. Praca na sucho, praca na trenażerach strzeleckich spowodowała to też, że właśnie tak dobrze strzelali. Że byli opanowani, że już się nie bali tej broni, nie stosowali się. Mało to, procedury bezpieczeństwa na strzelnicy rewelacyjne. Nie zmienia to faktu, że mamy dorosłych mężczyzn, którym pokazujesz karabin i nie wiedzą, jak go wziąć do I ręki. do tego dążę. A w Rosji jest inaczej. W Rosji mnóstwo ludzi się interesuje airsoftem, walką taką prawdziwą, jak na wojnie, prawda? My mamy teraz w wojsku ten system, powiedzmy, jakieś tam trenażery strzeleckie i tak dalej, laserowe, ale oni już ten laser tak mają w Rosji od dawna. Można powiedzieć, że jakby wymyślili. I młodzież biega za czołgami, za wozami bojowymi, z tymi karabinami, które strzelają też do czujników wszędzie i eliminują przeciwnika. Ten przeciwnik dostał na przykład gdzieś tam w kamizelkę, jest ranny, nie może strzelać, musi pobiec do punktu aptecznego, tam wcisnąć przycisk, wtedy tak jakby opatrują mu ranę, mniej więcej tam, gdzie dostał, po czym wciskają przycisk, możesz wrócić do walki, dalej możesz walczyć. Jeżeli jesteś zabity, już jesteś wyeliminowany z walki. I oni to robią w dzień, czyli lasery są niewidzialne i oni robią to od wielu lat i się tym pasjonują. Jak ja tam byłem na szkoleniach też, to jest z Krav Magi, czy z innych tam środowisk, cały czas Andrzejku, CQB, karabiny i tak dalej, to wszystko. Ja mówię, dobra, ale ja mam troszeczkę inny zakres was tu nauczyć, ale prosimy cię, żebyś to nam pokazał i tak dalej. Więc oni cały czas są chłonni, mają 2 miliony, wydaje mi się, że tak jak słyszałem, 2 miliony młodzieży, która jest po takich ośrodkach przetrwania, tak jakby sere nasze trochę wojskowe, gdzie bardzo, bardzo powiedziałbym, przechodzą ciężki los w tych obozach. Nie? W ogóle tam życie mają ciężkie. Tak, no tak. I w tym momencie są już przygotowani do następnego wojska. Już jak wkroczą w wiek dorosły, są już właściwie przygotowani, tak? No Czyli i co? wydaje mi się, że należy się obawiać Rosjan, że mogliby szybko wygrać tą wojnę, ale z drugiej strony szkoliłem na Ukrainie. I to też są bardzo dobre jednostki, też dobrze wyszkolone. Którzy przed wojną już jak była w 2014 roku już jednostki różne czy z Ameryki już tam przyjeżdżały, już tam ich szkoliły, ale nie mają sprzętu, tak? Na przykład jak mają tarczę słotowską, sami sobie spawali i tak dalej. No to jest jakby różnica poziomów między tymi krajami uprzywilejowanymi, czyli Ameryką i tak dalej, że mają potężny sprzęt, a tamci sobie spawali to wszystko i tak dalej. Więc też takie rzeczy widzieliśmy, że mieli sprzęt bardzo ciężki, a mimo to dawali radę. Natomiast zrobili pokaz w Ukrainie, też jednostki specnazu i powiem, że pomijając to, zresztą nawet komendant powiedział, bo my robiliśmy swój pokaz, tak? Bo to była taka jakby współpraca, to był właśnie ośrodek, tak jak tutaj może powiem, tak jak u nas misji zagranicznych, no to oni zrobili pokaz i był fantastyczny, ale tam byli mistrzowie na przykład kickboxingu, mistrzowie karate i tak dalej, tylko że ten pokaz był świetny dla oka, ale nie miał nic wspólnego z walką militarną. Tak? Ale przygotowanie, jeżeli jesteś fachowcem, to widzisz, że przygotowanie tych osób, które tam ten pokaz przygotowywały, jest świetne i oni spokojnie sobie dadzą radę na wojnie, jeżeli chodzi o walkę wręcz. Tak? Mimo że pokaz był stricte po prostu pod publiczkę, tak? Pięknie wyglądał, gdzieś tam wyskoki, jakieś tam przewroty w powietrzu i tak dalej, nie miał nic wspólnego z realną walką, ale na pewno ci ludzie byli przygotowani merytorycznie, fizycznie, technicznie do tego, żeby taką walkę odbyć, tak? Także natomiast też chłonni są wszystkiego, żeby uczyć się, tak, no ale teraz myślę, że po jakimś czasie, a może już teraz, my będziemy się uczyć od Ukraińców, tak?
jak walczyć. Tam jest cała Zauważ, jakie mają katakumby w Ukrainie. Kilka tysięcy kilometrów są katakumby. Sam nie ćwiczyłem. Tak? Potem zauważ, że nie ma jakiejś całkowitej mobilizacji na Ukrainie do wojny, a mimo to chętnie ludzie poszli. Tak, ludzie, powiem tak, że tam jak nasz WOT, wojska terytorialne świetnie się tam sprawdzają, tak? Ludzie tam normalnie żyją. Jakbyś spojrzał normalnie teraz, nie wiem, w Kijowie, to powiesz, a gdzie ta wojna? Tak? Normalnie żyją, chodzą, są treningi Krav Magi, chodzą do klubów i to wszystko. No ale od czasu do czasu muszą się chować, bo są rakiety i tak dalej. Tak jest życie. W Odessie, jak pisali mi, co pół godziny był atak lotniczy i co pół godziny chować się, wychodzisz, no to co to za życie, tak? Ale w tych miastach takich przyfrontowych, no to jest totalna demolka, nie? Tam to już naprawdę warunki okropne i od tych ludzi na pewno się będziemy dużo uczyć. Ja widziałem filmy, bo mi dali takiego faceta, który no już nie miał rąk, dłoni nie miał. Tak, bo już stracił tam w Donbasie gdzieś i tak dalej, ale pokazywał techniki CQB, trzymał ten karabin, mimo że nie miał tej dłoni, jednak ten karabin gdzieś tam ogarniał i pokazywał walkę jakby w CQB, jak CQB nie da się zestrzelić, bo on tam właśnie jakby stracił te ręce. Powiem, że fenomenalnie. Widać, że to praktyk, bardzo mądrze mówił, świetnie też to pokazywał, tak, i tak dalej. Także oni mają wiedzę. No ale moje zdanie to jest zakończyć tę wojnę jak najszybciej, żeby ona się nie rozlała dalej tutaj, na nasz kraj, na Europę. Jeżeli wiadomo, że nic z tym nie zrobimy, pamiętaj, że sama broń to nie wszystko. Możesz mieć naprawdę dużo amunicji, duże broni, a nie potrafisz tego wykorzystać i tyle, nie? Więc po prostu myślę, że powinniśmy się W wziąć... działaniach militarnych myślę, że ludzie przeceniają coś takiego jak posiadanie broni. To nic nie zmienia. Jeśli nie należysz do jednostek sił zbrojnych Dokładnie. i nie działasz w ramach tych sił No tej broni nie zbrojnych, będziesz miał, bo ci zabiorą. Po prostu raz, że ci zabiorą, a nawet jeśli będziesz miał, nie będziesz w stanie się obronić przed siłami zbrojnymi. To jakaś zorganizowana grupa co najwyżej może się obronić przed grupą rabunkową, Tak. która działa w takich Tak terenach, ale przy założeniu zorganizowanej, przeszkolonej dobrze grupy. Tak jest. Natomiast przy działaniach militarnych Nie, wchodzimy na oczywiście, posesję, że nie. podejmujesz ogień, no to wyciągamy moździerz. Na wsiach jest takie powiedzenie, że gdzieś tam pochowane, mają w tych stodołach, zakopane jeszcze z II wojny światowej i tak dalej. Co z tego, że odchopisz, ile masz tej amunicji? 50 sztuk, może tam zakopałeś, może 100 sztuk, na co ci starczy? Tak mówisz. Jednak trzeba być albo już w armii, żeby ochronić swoje życie, a ten jeden karabin to przede wszystkim przed złodziejami jakimiś, którzy by chcieli zabrać twoje mienie, tak, które sobie gdzieś tam zdobyłeś, żeby przetrwać. Zresztą powiem ci taką ciekawą rzecz, że zauważ, że my kopiujemy pewne standardy, na przykład plecak przetrwania, to jest BOBA, tak się nazywa w Ameryce. My mamy, bo ja o tym uczyłem, co w tym plecaku wszystko powinno się znaleźć i tak dalej. Ale nikt nie uczy w momencie, że mam ten plecak, uciekam, ale ktoś, kto nie przygotował się, nie chciał się przygotować, ten plecak ci chce zabrać. A więc musisz umieć bronić się, jak tego plecaka nie oddać, bo to jest całe twoje życie. Bez tego plecaka nie przetrwasz. Nie? Tam jest wszystkie najważniejsze rzeczy na te pierwsze dni, żeby przetrwać wojnę. No i to a ty jest... tego nie masz, bo drugi się nie przygotował, ci zabiera. Musisz znać samobronę, bardzo specyficzną do tego zabierania plecaka, prawda? Więc widzisz, to jest jak rozbudowane. Drugi przykład na to. Kopiujemy sytuację zagrożeń terrorystycznych, active killer, tak, shooter killer i tak dalej. I teraz, no dobra, mamy uciekaj, chowaj się i walcz. I co dalej? Ale jak uciekać już nie ma. Gdzie się chować już nie ma. A jak walczyć już w ogóle tragedia. Ale kopiujemy. I jak zajrzysz na jakiekolwiek strony, to tylko to będzie. A nie ma dalej, wiesz, tego rozłożenia na czynniki pierwsze, żeby ludzi naprawdę nauczyć tych wszystkich elementów. Wyciągając wnioski z takich przypadków, które już były, tak? I komu się nie udało, a komu się udało uciec, schować, walczyć. No dokładnie, wiesz, walka z uzbrojonym napastnikiem, który strzela i tak dalej, jest bardzo ciężka. I nikt nie każe ci w ogóle walczyć. Z głupotą byłoby walczyć, jeżeli masz możliwość uciec, schować się i tak dalej. Ale dużo sytuacji, jakbyś się zachował, jeżeli zostałeś zaatakowany w windzie, w czasie, kiedy ona jedzie. Czy masz możliwość ucieczki? Kiedy nie masz wyboru. No nie. Walczysz o No otóż to, więc musisz walczyć. Mało tego, musisz pokonać tego przeciwnika. Musisz znać technikę interwencyjną, bo musisz go kontrolować. Musisz nacisnąć na przycisk od tej windy, żeby się zatrzymała, kontrolując tego przeciwnika jeszcze otworzyć drzwi i uciec. Ile elementów.
Prawda? No nie możesz go zostawić i teraz sobie naciskać, bo on już nie wstanie, bo tak już go załatwiłeś, że nie wiem co, tak? No to mit. Oczywiście cały czas będzie walczył. Znam przypadki, zresztą powiem inaczej, na moje urodziny, na 60, chłopaki z sekcji mówią, dobra Andrzejku, to jest nasz Czech, założymy ci kaftan bezpieczeństwa. A ty się broń. Albo cię zwiążemy cię i tyle. No i cóż, ja po prostu już zbastowałem po iluś tam minutach, bo już myślałem, że mi serce padnie, nie? Ze zmęczenia. Ale oni nie mogli założyć tego kaftana. I wielokrotnie ten kaftan bezpieczeństwa nie jest możliwy do założenia, ktoś się rzuca, szaleje i tak dalej. Nie można zrobić techniki interwencyjnej, nawet 3, jeżeli ktoś szaleje. Znam przypadek naoczny, tak, że 12, jeszcze dawniej, milicjantów nie mogło obezwładnić jednego gościa. Ani nie założyli mu kaftanu, ani nic. Dopiero jak już był wymęczony, to było już naprawdę go dopiero do ryski wrzucili i tak dalej. I on wcale nic nie ćwiczył. Po prostu patrzał. Ja miałem okazję obezwładniać w 3 osoby 16-latka, który był na dopalaczach. I też wiem, jak to wygląda, tak? W momencie, kiedy zakładasz dźwignię, że stawy trzeszczą, a ktoś ci rusza tą ręką, wyrywa. No właśnie, otóż to. Jeszcze do tej historii, co powiedziałeś o tej Ukrainie, o Rosji, dodaj jednak Izrael. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jakie konsekwencje mogą być tej walki w Izraelu. Tak? Zobacz. Czy tylko Palestyńczycy ich zaatakowali? Dość jestem zdziwiony, że zaskoczyli ich tak, ale bo jak byłem w 2020 roku, 80 rakiet leciało na Izrael, nie było to jakiś tam wow, nie? A tu raptem i wchodzą na granicę, gdzie te procedury wszystkie nie zadziałały, granica niechroniona, dalej tyle tysięcy rakiet wystrzelono, gdzie jest wywiad i dalej porywają ludzi, jak ci ludzie wyszkoleni, że dają się porywać, żadnej walki, bez niczego i tak dalej. Czyli powiedziałbym, że coś tu też w Krav Madze nie działa, coś w tym systemie walki, samoobrony, gdzie zawsze mówili, nawet dziecko pokona tam jakiegoś tam Palestyńczyka, bo zaraz gdzieś tam i tak, to nie zadziałało, tak? Ale to jeszcze nie o to chodzi. Teraz, czy Palestyńczycy zaatakowali, skąd mieli te rakiety? Inne państwa sponsorowały. Teraz kto się jeszcze dołączył do tej wojny? Ile już państw jest przeciwko Izraelowi? I co zostanie wtedy użyte, jeżeli wszystkie państwa zaatakują Izrael? Bomba atomowa, tak? Czyli broń atomowa. No jak to użyją, tak? Jak to będzie pustkowie dookoła, Izrael przetrwa, a jeżeli oni to użyją, to Rosja nie użyje tej broni atomowej, prawo międzynarodowe nie będzie już w ogóle działało, tak? Już teraz są dużo skarg, że Izrael przekracza wszelkie normy prawne, tak? A jeżeli użyje tej broni atomowej, bo wszystkie kraje, które otaczają go, po prostu wywołają wojnę, wypowiedzą wojnę, no to co będą mieli? Będą walczyć? Nie ma ich tak dużo. Co, ze całego świata wszyscy Izraelczycy do Izraela przyjadą? No nie, to jest problem. Tu powinno być jak najszybciej to załatwione. Bo tam ognisko, tu ognisko, tam, a to jest jak w domu. Powiedzmy tam taki przykład, zobacz. Powiedzmy, że fajnie ci się powodzi. I teraz ja jestem twoim synem. I teraz mama zachorowała na raka. Co robimy? Wszyscy staramy się, żeby zdobyć środki, czyli ty, pracując, starasz się zdobyć środki, żeby tego raka pokonać, nie, gdzieś tam jakieś leczenia i tak dalej, specjalistyczne. Ale taki pech jest, to jest jeden problem. Taki pech teraz, że ty jechałeś samochodem i zrobiłeś wypadek i sam straciłeś czucie w nogach, też potrzebujesz pomocy. Mało tego, mieszkanie było na kredyt, a samochód też był wzięty na kredyt. I teraz zobacz, no jedna, druga osoba z rodziny może pomóc, ale czy mogą wszystko pomóc całkowicie? Nie. Robi się drugi problem, rodzina nie pomaga, trzeci i teraz ileś tych problemów i nie ogarniamy już tematu. I dlatego w Krav Madze powinniśmy wszelkie rozwiązania dawać od razu natychmiast. Izrael nie dał natychmiast rozwiązania, są problemy. Ukraina nie dała rozwiązania natychmiast, są problemy i co chwila są problemy. Tutaj mówimy tak, zawsze kiedy powinieneś inaczej. Dostajesz powiedzmy nożem i masz przycięte żyły, tak? Co teraz robisz? A masz przeciwnika nadal z nożem przeciwko sobie. Co teraz robisz? Walczysz. No właśnie. Czy będziesz tamował tą ręką krew, żeby ci nie wylatywała? Wtedy nie masz jak walczyć. Nie masz jak walczyć. Pięknie. Bo jak walczysz, ja złapię twoją rękę, dalej będę dźgał. Czyli musisz dać, nie możesz uciekać, bo on cię będzie gonił. A jak będziesz uciekał, krew szybciej będzie wylatywała. Czyli musisz oddać w tym momencie decydujące rozwiązanie. Masz go po prostu wyeliminować. Jak to zrobić? Czy będzie to technika interwencyjna? Czy i skajdankujesz go? Czy powiedzmy uderzysz go jakąś pięścią, bo jesteś pięściarzem? Czy karateką i go kopniesz? Masz go wyeliminować. Jeżeli nie dasz w tej chwili rozwiązania, problem się będzie pomnażał. A ciśnienie spada w organizmie, serduszko przyspiesza,
I połączenie się tych dwóch linii to jest krzyż śmierci, czyli umierasz. Czyli musisz rozwiązanie dać natychmiast, nie możesz czekać. Prawda? No i dlatego ta Krav Maga powinna działać teraz. A co się dzieje? Rozwiązanie takie, że robimy to i dopiero teraz gdzieś tam uderzamy. Nie. Jeżeli ja byłem w Izraelu i instruktor militarny, ten najlepszy instruktor militarny w Izraelu, mówi mi, że biorę broń i uderzam i teraz zabieram. Ja mówię, a czemu nie zabierasz od razu broni? Nie, bo tak jest najlepiej. Ja mówię, a dla mnie najlepiej jest tak, że zabieram broń i ją używam, bo broń jest lepsza niż ta ręka twoja. Tak? A jak ja będę twoją uderzał, a on na przykład się cofnie, wycofa lufę do mnie, a może zbije mi tą rękę, może zrobię unik, mam następny problem. Kiedy zabiorę natychmiast broń i ją użyję, dobiję magazynek, przeładuję broń i ją użyję, bo będę musiał, to będę szybszy. I taki jeszcze będziesz mnie atakował, będę musiał schodzić wszędzie, bo może wyjmiesz nóż. To nie jest koniec mojego problemu, że zabrałem ci broń, bo ty nadal będziesz atakował. Rozwiązania trzeba dawać natychmiast, starać się dać natychmiast. Jeżeli nie, to jak najszybciej jak się da. Nie? Po prostu. Dużo pesymizmu teraz padło, a chciałbym jakoś optymistycznie zakończyć. Nie, optymistycznie jest to, że mamy mnóstwo instruktorów, którzy chcą cały czas polepszać Krav Magę, tak? U nas, w Polsce. W Polsce i za granicą, że na przykład w Hiszpanii, miałem teraz akurat w tamtym roku miałem przerwę, ale mam nadzieję, że może za jakiś czas wrócę. Natomiast chodzi o to, że był jeden klub, Delta Krav Maga, która wyprzedziła wszystkie inne kluby poziomem, tak? No, bo mnie zapraszała też i tak dalej, ale starała się robić, instruktorzy robili różne kursy. Więc poziom wyskoczył niesamowicie, tak? Ale dzisiaj inni instruktorzy z Krav Magi połączyli swoje siły, tak? I starają się współpracować, nie rywalizować, współpracować i organizują różne eventy, tak? I organizują różne seminaria, zapraszają gości i w tym momencie ta Krav Maga jest coraz lepsza. I powiem tak, że w 2022 byłem zaproszony na taki światowy event. No, zapraszałem 10 niby najlepszych z całego świata. Dziękuję za zaproszenie, byłem tam, ale nastawiłem się na walkę wręcz kilku na jednego. Bo każdy z tych mistrzów miał po prostu pokazać swoją część. Przez godzinę czasu. Godzina czasu jest dla każdego z tych 10. I to czyli 3 instruktorów, 3 masterów pokazywało w jednym dniu i przez 3 dni. Ja byłem pierwszy. Ja im chciałem pokazać kilku na jednego. Bardzo nowoczesne rozwiązania. I musiałem zmienić cały mój program. Nie ogarniali. Ogarniali jeden na jednego. Nie potrafili się poruszać. Czyli jednak wyrywane zęby. A wiele organizacji różnych federacji. Czyli tak, ale po moim szkoleniach powiedzieli, o kurczę, zobacz, to jednak tak teraz trzeba iść, nie? No to może spróbujmy. No i fajnie, i już próbują. Czyli optymistycznie. No musieli zobaczyć, że to nie działa, tak? Teraz, że ktoś cię kopie na ziemi, to kopie cię jeden, może 2, może 3, a nie jeden. Teraz walka nie jeden na jednego Krav Maga, tylko tak jak zaczynałem Krav Magę, kilku na jednego. To powinno być kultywowane, bo to jest cel Krav Magi. MMA nie ogarnie noża, pałki, boks nie ogarnie noża i tak dalej. My to ogarniamy w Krav Madze, to jest nasza przewaga. Ale jeżeli przyjmiesz warunki walki na ulicy bokserskie, nie? Czyli bokser ci tam powie, chodź, walczę na tym, zakładaj rękawiczki, no to przegrasz. Jeżeli na przykład ktoś mi dawaj, to tutaj powalczymy sobie tak jak MMA, to przegrasz. A jeżeli będziesz miał jakikolwiek przyrząd, wyjmiesz scyzoryk, czy ten z MMA będzie chciał z sobą walczyć? Albo broń wyjmiesz? No nie wiem, chłopie, daj spokój, chodź tak normalnie, a to nie sport, nie, to jest Krav Maga. Krav Maga jest systemem walki, który ratuje zdrowie i życie, a nie sportem. I to trzeba odróżnić całkowicie. Jeżeli ktoś to robi, to super, ale jaki jest jeszcze problem światowy, że może ja ich rozumiem, bo chcą zarobić pieniądze na swoich klubach, bo może mniej ludzi przychodzi na Krav Magę, a jak będą jeszcze mieli klub jakiś tam MMA i tak dalej, tak, no to będzie więcej ludzi przychodziło. I ja to ich rozumiem, ale trzeba pilnować poziomu Krav Magi, żeby ona po prostu była cały czas na tym samym poziomie, bo MMA jest bardzo dobrą sztuką walki, bo sam często bardzo lubię ją ćwiczyć, BJJ i tak dalej, natomiast ogólnie Krav Maga ogarnia to, co ci może zabrać życie w tej chwili, nie? Nie chodzi o boks, o to, że będę miał śliwkę pod oczami, to okej, super. Nie sprawdziłem się, nos mi złamał, muszę trenować więcej, żeby takich rzeczy nie było. Ale jak mieć gnie noże w serce, to ja już nie będę miał możliwości trenowania. Więc Krav Maga to jest odrębny kompletnie dział, a jest tak teraz, że ludzie łączą Krav Magę z innymi sztukami walki, a tego nie powinni robić. W żadnym przypadku. Krav Maga ma być tylko Krav Maga. Albo mam klub Krav Magi, organizację Krav Magową, albo w ogóle MMA jest oddzielne.
niektórzy tak robią, tak? I to jest dobre. No wyszkolenie strzeleckie też mówiłeś, tak? Że jest połączone z Krav Magą. I musi być. Andrzejku, ciężko wyczerpać z tobą temat. Myślę, że siedzielibyśmy... Życie jest obszerne, dzień i noc. jest procesem, jak każdy mówi, więc trudno jakby w pigułce zrobić. Wiesz, powiem tak na koniec, że wiele osób mówi, Andrzejku, a masz spisane to swoją wiedzę i tak dalej, żeby to przekazać. Włosi się ostatnio do mnie zgłosili, Andrzejku, chcemy napisać Biblię Krav Maga, nie? Z twoim udziałem na bazie twoich doświadczeń. No dobra, pojechałem do Włoch, żeśmy dużo rozmawiali i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie chłopaki, ale jak można życie pokazać w jednej książce? Jeden instruktor miał takie życie i będzie miał takie doświadczenie, będzie starał się to wykorzystać. Ja mam takie doświadczenie i wykorzystuję swoje doświadczenia też, tak? Uczę się od innych, nie zamykam się, ja jestem najlepszy i tak dalej, ale w wielu innych miejscach się uczyłem, więc wykorzystuję też te elementy, ale ogólnie wiedza to jest życie, doświadczenie, tak? Nie można tego spisać i technicznie przekazać następnemu, bo to nie będzie nic warte. To musi być poparte i doświadczeniem, wiedzą i przeżyciami, tak? Jeżeli ktoś był w wojsku i mógł być kucharzem, to on będzie mówił, że on był w jednostce wojskowej specjalnej, ale on był na przykład kucharzem i on zna doskonale, jak CQB wejść, ale czy on miał tam doświadczenie jako operator? No nie. I tak dalej. To samo jest tutaj. No trzeba jakby doświadczenie łączyć. Więc na pewno będziemy jeszcze wracać gdzieś tam do rozmów z tobą, ale powiedz na zakończenie, gdzie cię można znaleźć w internecie? Ogólnie na Facebooku mam Andrzej Marczak, tak? Profil. Ewentualnie wejść na stronę icskma.pl. Jest to organizacja Krav Magowa połączona z wyszkoleniem strzeleckim. Tam są kursy specjalistyczne, takie właśnie jak ochrona osób, Fair Marshal, Law Enforcement, czyli policyjne, czy militarne, czy antyterrorystyczne i tak dalej. Przeróżne, wykorzystujemy do tego dużo jakby sprzętów, których może kiedyś tam powiemy, które mamy i jakby wykorzystujemy do szkolenia. Także na Facebooku i ewentualnie na stronie. Na YouTubie filmów jest też dużo, można obejrzeć. Też Andrzej Marczak profil i można sobie obejrzeć, jakie te szkolenia u nas wyglądają. Bardzo dziękuję ci za udział. Ja również dziękuję za zobaczenia. zaproszenie. Dziękuję. Zobaczymy.